Cześć wszystkim! Jeśli mam być szczera, to jestem trochę znudzona takim standardowym pairingiem w disneyowskich produkcjach. Arielka z Erykiem, Roszpunka z Flynnem, Anna z Krzysztofem. To są piękne pary, ale chciałabym jakiegoś urozmaicenia, czegoś nowego i ciekawego. Bardzo mi się podobało to, jak to wyglądało w serialu Once Upon a Time, czyli dawno, dawno temu. I tam postacie z różnych historii łączyły się romantycznie w nietypowych okolicznościach i chciałabym właśnie to samo zrobić w dzisiejszym odcinku. Wylosuję kobiety i mężczyzn z Disneya, połączę ich w pary i wymyślę, w jaki sposób mogłoby dojść do pojawienia się uczucia między nimi. Przygotowałam karteczki z postaciami i ponieważ drażni mnie stereotypizowanie kolorów, to kobiety będą oznaczone żółtym kolorem, a nie różowym, a mężczyźni czerwonym, a nie niebieskim. Wrzucam je wszystkie do maszyny losującej i niech zacznie się zabawa. Piotruś Pan i Megara z Herkulesa. Zanim Megara zaczęła służyć Hadesowi, nie była taka ironiczna i ostra, tylko jako na przykład nastolatka była bardzo niewinna i grzeczniutka i któregoś razu spotkała Piotrusia Pana, który chciał pokazać jej Nibelandię, krainę, gdzie niczym nie trzeba się przejmować i ona poleciała z nim, zaufała mu. Jednak w trakcie przygody w Nibelandii Piotruś zorientował się, że Megara ma w sobie bardzo dużo takiej dojrzałości i że nie powinna znajdować się razem z nim w tej krainie. Dlatego odesłał ją z powrotem i sprawił, żeby to wspomnienie w niej troszeczkę się zamazało, więc kiedy Megara się obudziła, uznała, że to chyba był sen, ale jednak nie do końca mogła w to uwierzyć, że to był tylko sen, bo był naprawdę niesamowity i bardzo polubiła Piotrusia. Poza tym czuła, że uczucie do Piotrusia było prawdziwe, że zakochała się w nim. Potem przez wiele lat próbowała znaleźć osobę jak najbardziej podobną do Piotrusia, ponieważ to uczucie było w niej dalej wciąż żywe. I w końcu natrafiła na faceta, który bardzo go przypominał. Niestety był to ten facet, o którym wspomniał Hades, czyli facet nie wart jej zaangażowania, któremu oddała swoją duszę, a on niestety porzucił ją dla innej kobiety. To teraz mamy Tarzana i Roszpunkę z Zaplątanych. Urany, jak tylko zobaczyłam to połączenie, to moja głowa zaczęła pracować na pełnych obrotach. Wyobraźmy sobie, że wieża Roszpunki znajduje się na skraju dżungli i któregoś razu Tarzan trafia tam, wspina się zaciekawiony i Roszpunka widzi go, jest przerażona, chce go zdzielić patelnią, ale on reaguje bardzo szybko, łapie tą patelnię i patrzy zdziwiony w ogóle, o co chodzi. Potem ucieka, ale wkrótce wraca i tak spotkanie za spotkaniem stają się coraz bardziej przyjacielscy w stosunku do siebie, uczą się porozumiewać między sobą i w pewnym momencie w końcu Roszpunce udaje się przekazać Tarzanowi, że chciałaby, aby pomógł jej wydostać się z wieży i zobaczyć, jak wygląda świat na zewnątrz. W tej wersji historii matka Roszpunki nigdy nie korzystała z jej włosów, aby zejść lub wejść do wieży. Zawsze korzystała z jakiegoś dziwnego urządzenia, którego Roszpunka nie była w stanie obsłużyć, nie wiedziała, jak go używać. Dlatego kiedy Tarzan wykorzystał właśnie jej włosy, żeby pomóc jej zejść z wieży, to była bardzo zdziwiona, że jej włosy mogą mieć takie zastosowanie. Można sobie tylko wyobrazić, jak wiele zabawy mieli na bujaniu się na jej włosach i jak bardzo zbliżyli się do siebie w całym tym czasie, kiedy tak się poznawali i kiedy razem się wygłupiali. I w końcu właśnie widzicie to, co jest na rysunku,
Tarzan zbliża się do Roszpunki, lekko pociąga ją za włosy i chce ją pocałować. No i mamy romans, tak? Jest romans? Jest. John Smith z Pocahontas i Esmeralda z Dzwonnika z Notre Dame. To całkiem zabawne, bo John Smith był z kobietą, która miała ciemną skórę i czarne włosy. Esmeralda ma ciemną skórę i czarne włosy, natomiast ona była z facetem, który był blondynem o jasnej karnacji. I hej, jak wygląda John Smith? Blondyn o jasnej karnacji. Widać, że oboje mają pewien konkretny typ urody, który im się podoba. Wyobraźmy sobie, że John Smith przybija do portu po kolejnej długiej podróży, słyszy muzykę, podąża za nią, a tam dostrzega tańczącą i grającą na instrumencie Esmeraldę. Obserwuje ją, czekając aż zrobi sobie przerwę. Wtedy podchodzi i z typową dla siebie ciekawością dopytuje ją o instrument, na którym grała, bo w jego kraju nie posiadają czegoś takiego jak tamburyn. Powiedzmy, że to jest możliwe, ok? Dobra. Ona pokazuje mu, jak działa ten instrument, między nimi iskrzy i w taki oto sposób rozpoczyna się romans. Kogo wylosujemy teraz? Chudy z Toy Story. I Vaiana lub, jak kto woli, Moana. W tej wersji historii Vaiana jest szmacianą laleczką, która całe swoje istnienie marzyła o tym, by popływać, ale niestety nigdy nie miała kontaktu z wodą. Chudy przyjaźni się z nią i chce jej pomóc spełnić to marzenie, dlatego organizuje dla niej obraz, wielki obraz, na którym jest namalowany podwodny świat. Niestety to nie wystarczyło, Vaiana chciałaby dotknąć wody, dlatego Chudy zorganizował całą ekspedycję i udało mu się z pomocą innych zabawek przetransportować wielki kubek z wodą i Vaiana zamoczyła nogi w tej wodzie i uszczęśliwiona złapała Chudego za dłoń, z wdzięcznością popatrzyła na niego i nagle poczuli, że między nimi zdążyło się zrodzić uczucie. Mam dla Was jeszcze taki mały bonus, bo nie jeden raz pytaliście mnie, kogo przedstawia ten rysunek, który stoi oprawiony w ramce przy moim łóżku. I o tym powiem zaraz, za chwileczkę, ale teraz jeszcze szybciutko chciałabym podziękować za rysunki, które mi wysyłaliście. Prosiłam Was o narysowanie bogów greckich jako nauczycieli. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście wylosowali jakąś parę z Disneya, ma to być nietypowa para i te rysunki wysyłajcie mi na olsikowa@gmail.com, nie zapomnijcie się podpisać. A teraz obiecany rysunek bonusowy. Miałam nadzieję, że dzisiaj go wylosuję, bo był wśród karteczek, był tam zapisany, ale niestety się nie udało. Jest to Jim z filmu animowanego Disneya Planeta Skarbów i jest to, powiem szczerze, taka mało popularna produkcja, ponieważ nie ma tam romansu i główną bohaterką nie jest księżniczka. To jest po prostu film taki przygodowy, bardzo fajny. Naprawdę bardzo go lubię i postać Jima też. Dlatego narysowałam fanart przedstawiający go i tak mi się spodobało, że od tamtej pory trzymam go zawsze na widoku. A więc znacie już sekret tego rysunku, owca też go zna i owca patrzy. A my widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Dziękuję za Waszą uwagę, trzymajcie się i pa 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 pa!